Witam ponownie. Okazało się, że rozwiązanie było oczywiste. Otrzymaliśmy przecież pudełko z rzeczami Williama i tam był zegarek, a ja o tym zupełnie zapomniałem, jak do biblioteki przyszedłem. Po prostu trzeba prawym przyciskiem kliknąć na zegarek, zobaczyć, że tu jest jakiś kawałek papieru i przeczytać i tyle. Cała filozofia. To the key begins in the library, on my work table, hidden away under the blue curtain of unwritten words. Co ciekawe, przy takich dłuższych listach czy notatkach, to jest domena zresztą całej serii Black Mirror, zaczyna czytać główny bohater, a później już czytane jest to głosem osoby, która to pisała. Ale to przy takich dłuższych notatkach akurat nie w tym wypadku. I widzimy, teraz odblokował nam się kałamarz, więc klikamy w to. There's a button under the inkwell. Ten przycisk I'll konkretnie, try który jest to pod press it. kałamarzem. Otwiera nam się jakiś schowek z jakimiś butelkami, proszę bardzo, jakieś alkohole chyba. No, zobaczymy. Czy weźmie te alkohole, te butelki? There's a Nie, box nie of some zainteresowały go. Jakieś I'll pudełko take it. jedynie. Co w tym pudełku się znajduje? Co to jest? Co to jest? Miniatures of the planets of Miniaturka the układu solar system, słonecznego wyrzeźbiona carved w from drewnie. hardwood. Pamiętamy ten globus, który o tutaj w tym miejscu jest, stoi. I tam było miejsce na planety. O tutaj. Układamy więc te planety. No i tak, tutaj mamy Słońce, oczywiście i planety w kolejności od najbliższej Słońcu, czyli Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, który dokładnie od dnia moich 23 urodzin, 24 sierpnia 2006 roku, nie jest już planetą. Pluton nie jest uznawany za planetę, tak, ale gra jest starsza, więc tutaj jeszcze jest jako planeta. Tutaj mamy ustawione planety od najmniejszej, wizerunki tych planet. Planeta z pierścieniem. Oj, jaka to jest? Saturn. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn. Tutaj jest Saturn wraz ze swoim pierścieniem. Największy będzie Jowisz. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz tutaj, o ile się nie mylę. I tak, teraz okładamy planety od najmniejszej. Już się nie będę bawił w rozpoznawanie. Najmniejszą planetą Pluton chyba będzie. Najmniejszą. Tak mi się zdaje. Później Merkury. To zresztą, jeśli ktoś nie wie, to najlepiej sobie to sprawdzić. Choćby na Wikipedii tam jest. Powierzchnia, jaką część Ziemi zajmuje. O, tutaj widać planety, więc to będzie na pewno Ziemia. Merkury, Wenus, Ziemia. Kolejny w kolejności Mars po Ziemi. Tu nam zostało co? 3 planety nam zostały. Tu na pewno będzie Wenus. Natomiast te dwie planety mają podobną wielkość, Uran i Neptun, ale Neptun jest nieco mniejszy od Uranu. Więc Neptun powinien być tu, a tu powinien być Uran. Nie, coś nie tak. Zaraz sprawdzę jeszcze raz te dwie planety. To jest Neptun. Nie, tu są, zaraz. Tu są planety od najmniejszej. Więc mniejszy jest Neptun. Mniejszy jest Neptun, więc Neptun jest tu. A tu jest Uran. I teraz jest dobrze, tak. Fajny mechanizm. That's it. To. That must be To William's musi być klucz Williama, owszem. Dzięki temu kluczowi będziemy mogli się udać wreszcie na poddasze. Znaczy na poddaszu już byliśmy, ale w gabinecie Williama tam nie udało nam się jeszcze dostać. Nic jednak straconego. Przejdziemy tędy po schodach w górę i zobaczymy, co tam się kryje. Być może odnajdziemy wreszcie tajemnicę Williama, co się z nim tak naprawdę działo.
Bo to jest ciągle problem nas nurtujący. Czy to było samobójstwo? Samuel w to nie wierzy, ale należałoby to rozważyć, biorąc pod uwagę, że William troszkę jak gdyby oszalał. Odizolował się od ludzi, chociaż ta początkowa, wstępna animacja, on wtedy pisał list do Samuela, William, i to świadczyło o tym, że raczej jakieś złowrogie siły sprawiły, że on wypadł z okna. No, nie wiadomo. No, teraz jesteśmy na tropie. The door can't be opened. I left William's key on the other side of the door. The lock must have gotten stuck. Drzwi się zatrzasnęły. Obyśmy my nie musieli teraz skakać z okna. Trzeba przeszukać to pomieszczenie dokładnie, żeby znaleźć jakąś drogę wyjścia. Są skrzynie, ale skrzynie są zazwyczaj zamknięte. No. The lid is Podobnie jest i w tym przypadku niestety. Szachownica. black rook is missing. Brakuje czarnej wieży. To może być wskazówka. Być może ją należy odnaleźć. Szuflada. Zaglądamy do środka szuflady. A najpierw otwórzmy sekretarzyk jeszcze. Teraz zajrzyjmy do szuflady. This title makes no sense. Książka. I'll have a closer look. Pewnie coś jest w środku, skoro tytuł jest bezsensowny. There's a small key O inside tak, the book. mały The kluczyk. pages have been cropped so as to hide it. I'll Może take it. którejś ze skrzyń. Sprawdzimy to za chwilę. Jeszcze da się przeszukać tę szufladę? Nie. Chociaż spróbuję jeszcze prawym przyciskiem myszy. A book has been glued to the bottom side of the drawer. O właśnie, do spodu Diary, szuflady. William Gordon. Pamiętnik Williama William's Gordona. diary. Excellent. Hopefully I'll finally learn what happened that night. No i słuchamy. March 21st. William będzie mówił. I'm old. Old. I know my time is drawing in, and that is why I want to put some sense into my life before I leave this world. I have contributed my last years to looking for the truth about my family and the blood that runs in my veins. Maybe it is also because of the guilt that I bear in my heart for the fate of my dear James. The fate that I didn't have the courage to change. After all the years spent with the old Jones, I know at last what the goal of my search is. I must not lose time. March 23rd. In the chronicle of the manor and the old records in the library, I have learned things that were forgotten and much that is new. I learned that James is not the only one to have lost full control of his mind. Throughout the centuries, several of my blood ancestors have suffered from the same affliction that now curses James. It seems as though it is all somehow correlated, has a perverse purpose of some kind. I traced the family line and learned that every one of those poor souls had been born in the same week, repeating with the period of 2 centuries. Is the madness supposed to be punishment of some sort? A punishment for deeds so horrible that we have not been pardoned, even after 700 years? I am terrified by this idea. It follows me now, day and night. April 5th. I feel something is not right with me. I am weaker from day to day. My age has caught up with me at last. As the chronicle foretells, the way to revealing the truth is through 5 symbolic keys. I don't exactly know what their purpose is, but if they can lead me to the truth, I must obtain them. I have decided to pursue first the ones that have been carried over time far from my manor. Centuries ago, the keys were given to different men of our family for safekeeping, so that they couldn't be used together. Luckily, I still have my own with me, and obtaining James's key should not be difficult. If only I had known before what I know today, I would not have given it to him. The next one must be in the hands of Marcus himself, according to the records.
The fourth one was given to Durham Gordon, the original owner of the remote manor in Wales. I must set off for Wales soon. That is certain. I still do not know where the fifth key is. Its origin eludes me in the many years of the past. When I obtain the other ones, I must find this last one too. April 15th. I have returned from Wales. My searching was futile. It was not easy to get into the family tomb. Unfortunately, I failed to reveal the next fragment of truth, and returned home empty-handed. Not all hope is lost, however. I will focus on the keys that James and Marcus possess. It should not be hard to obtain them. April 21st. I cannot change what has happened in the past of my ancestors, but I hope I can influence the events of the future. The curse that has plagued our family must be of dateless origin. It must stretch into times as distant as those of Marcus and Mordred, the first Gordons. I have decided to start looking for answers at the place where the body of Marcus rests. I know that the tomb is concealed in the dark underground of the parish. Its entrance has long been lost in forgetfulness. No one knows where to begin to look for it. I will set off for the vicarage tonight, April 26th. Whatever it is that is buried underneath Worm Hill, it is not easily within reach. It took me several days before I discovered an extraordinary pedestal with numerous tiny and meticulously shaped stones in the belfry. The whole pedestal is a complex mechanical lock. Surely it will open the way to the church's underground for me. I tried to change the positions of the opposite stones, but it was beyond my will to fully concentrate. I was too tired to attempt to set up the mechanism properly. Before I left for home, I made a drawing of the whole mechanism and returned the stones to their original configuration. Tomorrow I will go to Worm Hill as early as possible. April 27th. Luck was on my side today. I opened the way leading to the tomb of Marcus. Surely, I'm the first one in centuries to have succeeded in doing so. How great was my surprise when I descended into the tomb. There was not a trace of Marcus's grave. Nothing. His body must be hidden somewhere. I hope that the answer lies in the 4 books surrounding the center of the tomb. Shall wisdom be your way? Writes an old text carved in stone. Even after his death, wisdom protects Marcus as it has in his life. I am almost positive that the first answer is map. Despite the darkness, I tried to write down the text from the books, but it was easier to memorize it. I also found it extraordinary, in all probability, a ceremonial object in the shape of a perfect sphere. When I touched it, it was as though whole long centuries breathed on me. An odd feeling. May 7th. I am afraid of this night. I have not slept for 2 days now, and I hear voices. Yes, human voices. There are dozens of them. Their whispering is melting my ears into a sea of horrifying noise. What's happening with me? Am I mad too? No, I repudiate that, now that I am so close to the truth. Wow. No i jak słyszeliśmy, bardzo dużo informacji tak w jednym momencie. Czyli już wiemy przede wszystkim, czego William szukał w parafii w Worm Hill. Już wiemy o tym, że jakaś dziwna klątwa spoczywa na rodzie Gordonów, że w ciągu 200 lat w tym samym tygodniu działy się jakieś złe rzeczy. Członkowie familii, dopadało ich szaleństwo. Tutaj była mowa o Jamesie Gordonie, ale to było też wcześniej. No więc jest jakaś tajemnica i aby odkryć tę tajemnicę, czyli kluczem do tej tajemnicy, właściwie jest pięć kluczy do tej tajemnicy i trzeba je odnaleźć. Znaczy William chciał je odnaleźć, a znając życie my pewnie również będziemy musieli to zrobić.
Będziemy podążali pewnie śladami Williama. Tak przynajmniej się wydaje w tej chwili. Odnaleźć te klucze, no, sprawdzić o co chodzi z tym mechanizmem, o którym pisał William. Sprawdzić, czy dostać się też w jakiś sposób do grobowca Markusa. Sprawdzić o co chodzi z tą kulą, więc dużo informacji jak na jeden raz. Jak na jeden moment. Trzeba to sobie wszystko przetrawić i ułożyć w głowie. Ale to zaczyna się... Mamy już zalążek całej tej historii, zaczyna się układać powoli w całość, więc no, dalej będzie coraz ciekawiej. Sprawdzamy teraz sekretarzyk. Lots of scrolls and papers, but none with William's writing. He must have been recording the important notes somewhere. Tylko gdzie? As though I've heard that melody somewhere before. O, jest czarna wieża, ta której brakowało. Wiem, że to pewnie jakiś znak i tak jest w istocie, ale na razie sprawdźmy co z tym kluczykiem, który znaleźliśmy. Czy on do tej skrzyni, czy do tej drugiej pasuje? O, trafiliśmy we właściwe miejsce. Jest globus Old kolejny. maps, a globe, and a Stare mapy sextant. i sekstans. What did William need all this for? Mamy tę kulę, o której pisał William. It's cold to the touch. Tajemnicza kula, chłodna w dotyku. Kryje się za nią zapewne jakaś tajemnica. W każdym razie mamy tu czarną wieżę. Klikamy prawym przyciskiem myszy i co? Okazuje się, że jest to nóż. Możemy wyważyć ten, znaczy tknąć zasuwę i wyjść. Spróbujemy przynajmniej. Udało się. Success. Teraz już właściwie będzie animacja do końca rozdziału. Później zacznie się drugi rozdział, więc będzie kolejny odcinek. No, zapraszam już do I oglądania. don't think I can find anything more in here. I'm feeling so strange. My head. Sir, you're awake at last. We were starting to worry that something might have happened to you. What happened to you, Samuel? I don't know. All of a sudden, my head started to ache vigorously. I cannot remember anything after that. How did I make it to my room? Bates found you lying unconscious in the attic. Yes, I was going to tidy up there when I saw you lying on the floor. I hurried to get Sir Robert, and then we carried you to your bed so that you could have a rest. I told you, Samuel, that you should take a rest after such a long journey. Perhaps you are right. I have no idea what happened. I vaguely remember having a strange dream, but I cannot figure out what it means. Important thing is that you're all right. Yes, that's true. It would be best for you to sleep for a while. This time, I will follow your advice, Robert. Good. We shall leave you alone then. If it gets worse, come see me. Thank you. Hopefully I will be all right now. Come, Bates. We shall leave Samuel to his rest. Yes, sir. Robert is right. I should take a rest. Tomorrow, I'll find out more than today.